Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie BeamNG Drive, a ja zaprezentuję wam mody, które znacząco poprawią waszą rozgrywkę, właśnie tą przepiękną gierkę. Jest to również film specjalowy na 4000 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo za taką liczbę, ale będziecie przedłużając, już lecimy z tymi modami. A pierwszym modem, jakiego dzisiaj wam przedstawię, a jednocześnie jest on ostatnim modem na liście, którą sporządziłem specjalnie do tego filmu, jest to mod Universal Dummy. Dodaje on takich grzesi, których możemy sobie włożyć do samochodu. Za chwilę oczywiście zaprezentuję, jak tutaj to odbywa. I działa to również na samochody z modów. Pierwsze co musimy zrobić, to przejść do konfiguracji pojazdu. W zakładce License Plate Design wybieramy sobie Universal Dummy mod. Teraz jak widzicie w naszym ETK siedzi już Grzesiu. Też ten mod dodaje specjalną kamerę, którą możemy jakby widzieć, jako ten driver. Ona się trzęsie, trochę to wygląda jak na VR. I też tutaj w ogóle inaczej się kierownica kręci. Ale wracając, w konfiguracji pojazdu możemy jeszcze rozwinąć zakładkę. I tutaj mamy wiele różnych opcji. Możemy sobie na przykład wyłączyć animowane ręce. To na przykład teraz ten nasz dummy nie będzie obracał kierownicą. Tutaj możemy sobie włożyć jeszcze pasażera, czyli mamy drugiego Grzesia. I tutaj kolejna zakładka nam się otwiera. Możemy tutaj mu dodać jakieś ubrania, na przykład beret. Teraz on ma taką czapkę. Tutaj też są jakieś ustawienia. W ogóle domyślnie był kompleks i on jakoś dziwnie się przesuwa, więc ja sobie ustawię basic. Bo on, widzę tutaj, teraz siedzi prosto. Tutaj możemy jeszcze psucie się ich włączyć, czyli tak jakby mogą chyba im odpaść ręce i tak dalej. Możemy też sobie załadować do tyłu pasażerów. Proszę bardzo, mamy 4 Grzesi w samochodzie. W ogóle tutaj jak założymy te pasy bezpieczeństwa, oni się też wyprostują tak bardziej z tyłu. Jednego Grzesia możemy sobie zamienić na Stuntmana. Mamy Stiga. Cały mod ma tutaj bardzo dużo opcji ogólnie personalizacji, także możecie się pobawić. I sobie przejdziemy jeszcze tutaj do naszego BMW. Jak widzicie w BMC od Adama, on sobie nawet daje tutaj radę, siedzi ładnie. Jeszcze taki ostateczny test na ETK 800 możemy sobie przywalić w słup. I właśnie z tymi manekinami możemy robić tutaj te testy i wygląda to dosyć fajnie. Jedną dosyć sporą wadą tego moda jest to, że przez to, że on jest załączany właśnie tą zakładką License Plate Design, nie możemy już wziąć żadnej innej paczki tablic rejestracyjnych właśnie z modyfikacji. Mamy tylko i wyłącznie do wyboru te z gry. Ale myślę, że ten modzik jak najbardziej na nudę się przyda. Kolejne ulepszenie, jakie chciałbym wam dzisiaj pokazać, jest modyfikacja o nazwie Engine Sounds Remastered. Jak sama nazwa wskazuje, modyfikacja dodaje zremasterowane dźwięki silnika. Posłuchajcie sobie tego. To jest jeden właśnie z paru dźwięków silników, które tutaj poprawia ta modyfikacja. No ale przyznajcie, z interioru brzmi to naprawdę dobrze, z zewnątrz jeszcze lepiej. To jest właśnie jeden z 19 samochodów, w których ten dźwięk w ogóle się zmienia, nie? I tutaj mamy 3-cylindrowy silnik o pojemności 1.2 i on brzmi naprawdę dobrze. I też te dźwięki są właśnie przerobione w samochodach Brackel oraz Soliad, które mają silnik V6 i nie mogło również zabraknąć tych dźwięków w 6-cylindrowym silniku od ETK. I no właśnie, jeśli komuś przejadły się te domyślne dźwięki z gry, to jest to naprawdę dobra opcja. Świetne też tutaj jest to, że one dobrze brzmią ze stuningowanym wydechem. Naprawdę bardzo polecam, każdy powinien sobie tego moda sprawdzić. Tak samo jak możecie sobie sprawdzić hosting iAll-in-One, czyli najlepszy i jedyny hosting w Polsce, na którym postawicie serwer BeamNG Multiplayer. Możecie znaleźć wiele pakietów, które mogą was zainteresować. Możecie sobie bezproblemowo wybrać parametry serwera pod swoje preferencje, za myślę dość przystępną opłatę miesięczną. A poza samym BeamNG możemy tutaj zahostować jeszcze Minecrafta, Rasta oraz 5M'a. I do każdej tej gierki otrzymujecie szereg pakietów już do własnej dyspozycji. Odpalenie serwera średnio trwa tutaj mniej niż 5 sekund, to jest tutaj naprawdę dobrym wynikiem, patrząc na to, jak niska jest cena. Przypomnę jeszcze, że przy zarejestrowaniu z użyciem linku w opisie otrzymujecie 10% zniżki na zakup kredytów, którymi później nabywacie swój serwer. I to tyle z płatnej promocji, zapraszam was do dalszego oglądania. Jedna modyfikacja i myślę, że ona jest naprawdę dobrze znana wśród polskich graczy tej gry, Polish License Plates, dodająca szereg różnych tablic polskich rejestracyjnych. Naprawdę to wygląda całkiem dobrze tutaj w tej grze.
grze. Ogólnie jeśli chcielibyście mieć inne tablice niż polskie, to zalecałbym wam po prostu pisać License Plate w repo i tutaj naprawdę będzie tego mnóstwo, także każdy znajdzie sobie coś tak jakby no dla siebie. Ale jeśli chodzi o te polskie tablice, tutaj mamy tego mnóstwo. Jak weźmiemy sobie Polonezika, to na przykład to będziemy mogli do niego sobie zamontować tablice flagowe albo czarne. Oj, na tym Poloneziku wygląda to naprawdę nieźle. Co prawda możemy tutaj już flagowe w sumie też założyć. Oj, tutaj przykładowo mamy WLS-ki. Także tu jest naprawdę sporo tej konfiguracji i też te tablice ogólnie bardzo dobrze prezentują się na zdjęciach. Ale w przypadku, gdy mamy amerykańskie samochody, to zazwyczaj w konfiguratorze trzeba wpisać License Plates. Tam pojawią się dwie dodatkowe zakładki, jako tablica przednia i tylna. W tych dwóch zakładkach należy po prostu wziąć europejskie wersje tych tablic rejestracyjnych. I z Amerykańca mamy normalną wersję europejską. Bam. Tylko pewnie na liczniku są dalej mile. A jeśli chcielibyście tutaj uzyskać jeszcze więcej polskości, możecie sobie w wyszukiwarce na repo wyszukać Polish Pack i wyświetli wam się modyfikacja z opisem Polish Skins Pack. I tutaj od tego samego twórcy, co zrobił ten mod na tablicy rejestracyjnej, otrzymujecie paczkę tekstur na samochody z właśnie polską policją, polską strażą i tak dalej. Daję wam to jakiś taki bonusik, jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, możecie sobie obczaić. No dobrze, ale przedostatnim modem, jakiego dzisiaj wam pokażę, będzie mod o nazwie Enhanced Interior Camera, która doda nam potrząsanie pierwszoosobową kamerą i widać go, gdy ostrzej skręcamy, gdy zmieniamy biegi, gdy hamujemy, tak się delikatnie przesuwa do przodu. Po prostu to jest taki head bobbing, polepsza on rozgrywkę i na pierwszej osobie, na przykład na kierownicy, gra się z nim o wiele przyjemniej. Teraz macie podzielony ekran, przejadę się teraz tutaj po tej drodze z właśnie tą modyfikacją i bez i zobaczycie sobie porównanie. Najwięcej to będzie chyba widać generalnie, tak myślę, na torach, szczególnie po tym takim skoku. Też w miarę dobrze to czuć w momencie, gdy uderzymy w coś. O, tutaj już takie mocne było to jakby kiwnięcie głową. I ogólnie, żeby uruchomić tego moda, musimy przejść sobie w opcję, w zakładkę kamera i tutaj będzie takie coś jak Enhanced Driver i możecie sobie go tu ustawić pod kolejność, w której chcecie mieć jakby właśnie tą kamerę. No i ostatnia na dziś modyfikacja, jest to Enhanced Chase Camera, który nam naprawdę ulepsza tą kamerę Chase. Zobaczcie, co się stanie, jak teraz depnę do dechy. Jak zahamuje, no jest to ogólnie taka kamera, która zdecydowanie przypomina tą z Need for Speeda. Naprawdę dobrze się z nią gra, nie? Też jak zwykle grałem rzadko na tej kamerze Chase, to teraz gram na niej naprawdę często. Teraz bywa, że ta kamera się buguje w momencie, gdy się przełączamy między pojazdami, ale akurat tego jakoś nie mogę teraz wywołać, możliwe, że to już zostało jakoś naprawione. Pamiętam, że się jakoś bugowała śmiesznie. O, teraz się na przykład coś zbugowało i nie wiem, kamera gdzieś uciekła, nie wiem gdzie. No i myślę, że ten mod to jest totalny must have, którego musicie mieć, ale jednak mi się wydaje, że ta kamera jest po prostu idealna do szybkiej jazdy. I tę kamerę sobie przepisujemy tym samym sposobem, opcję kamera i właśnie tutaj będzie coś takiego jak Enhanced Chase. Tutaj sobie możemy to przesuwać pod odpowiedni klawisz, tam to też jest według tej kolejności, nie? Sam modzik jest generalnie mega. Uważam, że jeśli go nie macie, to koniecznie musicie go sobie obczaić, bo rozgrywka z nim, tak samo w sumie jak z tym Enhanced Driverem, jest bardzo przyjemna. No i dobrze, do wszystkich modyfikacji, które dzisiaj omówiłem, przedstawiłem wam w tym filmie, znajdziecie link w opisie. No, także ja bym wam chciał jeszcze przypomnieć, że jeśli wam się ten film spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli podobają wam się ogólnie moje filmy, możecie zostawić subskrypcję na kanale. Możecie również zakupić wspieranie kanału. To jeśli kupicie drugi poziom wspierania, to dostajecie przedpremierowo wszystkie najnowsze filmy. Lub jeśli kupicie ten niższy, specjalne emotki oraz specjalną rangę na Discordzie. Jeszcze chciałbym was zaprosić na Discorda i tak w zasadzie na dzisiaj to tyle. Na razie trzymajcie się, do następnego. Cześć!